Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszną babkę, zebrę waniliowo-czekoladową na pomarańczowym soku. Jest naprawdę pyszna i bardzo długo zachowuje swoją wilgotność. Możecie ją jeść spokojnie kilka dni i w ogóle nie wysycha. Tylko trzeba ją przechowywać w zamkniętym pojemniczku. Jest naprawdę rewelacyjna i bardzo często sięgam po ten przepis. Będzie idealna na wielkanocny stół lub po prostu na niedzielę do kawy. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ubicia 5 białek na sztywno ze szczyptą soli. Do mocno spienionych już białek dosypujemy 160 g cukru i ucieramy jeszcze około 2 minuty. Następnie dodaję żółtka. Mieszam do połączenia się składników i wyłączam. Teraz muszę zmieszać mąkę 380 g z 2 łyżeczkami proszku do pieczenia. Wymieszaną mąkę z proszkiem do pieczenia dosypuję do masy, na wolnych obrotach miksując dalej. Następnie dolewam pół szklanki oleju rzepakowego. To jest około 125 ml. Dolewam również szklankę soku pomarańczowego. U mnie taki z kartonu. Moja szklanka zawsze ma 250 ml. Dolewam całą szklankę, po trochę. Miksuję tylko do połączenia się składników i gotowe. Masę muszę podzielić mniej więcej na 2 równe części. Do jednej dodaję 1 budyń waniliowy. U mnie jest to około 60 g, bo on jest z cukrem. Możecie użyć bez cukru. Mieszam dokładnie. Do drugiej miski dodaję 2 łyżki kakao i również mieszam dokładnie. Przygotowałam sobie blaszkę, którą nasmarowałam masłem. Będę teraz nalewać najpierw białą masę łyżkami, następnie na białą masę brązową, robiąc takie kleksy. Na przemian. Moja blaszka ma średnicę 26 cm. Masę cały czas nalewam na przemian. Gotową babkę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni góra-dół i będziemy piekli około 40-45 minut do suchego patyczka. I gotowe.
Odczekam po wyjęciu z pieca około 10 minut, wtedy bez problemu przełoży mi się na tortownicę. Musi chwilę odpocząć. I gotowe, możemy robić do niej lukier. Potrzebujemy 4 łyżki cukru pudru i sok z połowy pomarańczy. Nie wciskam od razu całego soku, bo chcę, żeby lukier nie był za rzadki. Lepiej po trochę dodawać, aż otrzymamy taką konsystencję, jaką chcemy. Chcę, żeby był dosyć gęsty, żeby mi ściekł z babki, ale nie tak do końca, żeby dużo jeszcze zostało go na wierzchu. Taki będzie idealny. Możemy polewać po babce. Możecie kroić od razu, ale ja czekam kilka minut, aż lukier mi zastygnie. I kroję. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką babkę w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moją playlistę Ciasta i desery.